Buongiorno! Ja jestem Paweł i zapraszam na kolejny odcinek fantastycznego, satyryczno-publicystycznego programu Moimi uszami. Przeglądając ostatnio TikToka, wpadł mi w oko pewien ciekawy artysta. Patrzę sobie, słucham, a tam jakiś koleżka ze wschodnim akcentem i z wąsem, w pięknym sweterku, śpiewa coś w rodzaju disco polo, ale tak jakoś nostalgicznie. Sobie myślałem, co to jest? Dlaczego to w ogóle ja widzę? Dlaczego to jest na moim telefonie? Ale posłuchałem tego TikToka troszkę dłużej i pomyślałem, że to nawet jest zabawne. Chciałbym wam dzisiaj przedstawić pana Saviana i jego piosenkę w kolorku Amaretto. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Z jakichś dziwnych względów bawi mnie ta piosenka. Mało tego, lubię o sobie myśleć, że mam czuja, jeśli chodzi o tak zwane trendy i o tak zwane przeboje. I wydaje mi się, że ta piosenka ma potencjał na to, żeby w tym naszym dziwnym kraju zrobić mniejsze lub większe zamieszanie. I nie zdziwiłbym się, gdyby ten pan zagrał na przykład w tym roku na jakimś Sylwestrze w Zakopanem, a jeżeli nie, to być może będzie królem przyszłorocznych festynów. Czy tak będzie, czy tak nie będzie? Nie wiem. W kolorku Amaretto. Tytuł brzmi strasznie i jest straszny, ale z jakiegoś powodu poświęcam mu właśnie czas. Moimi uszami. Starałem się czegoś dowiedzieć o panu Savianie, ale niestety artysta jest osnuty nutką tajemnicy i niewiele na jego temat możemy znaleźć w sieci. Natomiast na YouTubie możemy przeczytać, że piosenka w kolorku Amaretto narodziła się z przypadkowo usłyszanego zdania, gdy jedna pani mówiła do drugiej, że kupiła sobie bluzkę w kolorku Amaretto. Amaretto! 45 wykrzykników. Natychmiast ogarnęła mnie fala nostalgii i postanowiłam stworzyć... Dlaczego to postanowiłam, jak on jest mężczyzną? I postanowiłam, tak jest napisane, stworzyć wielopokoleniowy, taneczny hit. Tak reklamuje swoją piosenkę pan Savian pod swoim teledyskiem, a my uraczmy się tą fantastyczną kompozycją. Kiedy o 4:00 jest ciemno, kiedy wydaje się, że to trwa wiecznie, po prostu myślę o tobie i od razu jest lepiej, od razu jest lepiej. Ale gościu ma look 100 na 100, no powiedzcie, że nie. Wszystko się zgadza na te buty. Gdzie mieszkały moje lęki, tam wyrosły kwiaty przyjemności. Daj mi rękę, daj mi rękę. Ale twoje oczy w kolorku Amaretto robią we mnie rzeczy, których nikt nie robił wcześniej. Oczy w kolorku Amaretto widzą we mnie coś, czego nikt nie widział. Wiecie, co jest najlepsze? Że to jest ewidentnie oczywiście zrobione dla jaj, nie? Bo ja w ogóle przejrzałem tam ten jego YouTube, tam są jeszcze dwie jakieś chyba inne piosenki. Jedna jest taka ciut na poważnie i nawet muzycznie tam się wszystko klei, a druga jest takie dicho, techno, no i totalnie jest też dla jaj zrobiona, z jakimś takim teledyskiem stworzonym przez sztuczną inteligencję, więc no kolega zresztą sam o sobie pisze, że jest muzykiem i komikiem i tylko dlatego o tym tu dzisiaj rozmawiamy, bo gdyby pan na poważnie traktował swoją pracę tutaj, no to nie sądzę, żebym robił o tym odcinek. Natomiast jaka jest przykra konkluzja, jak tak sobie słucham tej piosenki i tego plastikowego aranżu, to sobie tak myślę, że ta piosenka stworzona dla jaj ewidentnie i zrobiona pewnie o troszeczkę od niechcenia i tak wzbudza we mnie 100 razy więcej emocji niż niektóre piosenki w karcie na czasie albo większość przebojów disco polo, nie? To taka dygresja, że piosenka stworzona dla jaj i tak jest lepsza niż to, do czego to przed chwilą porównałem, nie? I o czym to świadczy? U mnie coś, czego nikt nie widział. Czego nikt nie widział. No i oczywiście absolutna stylizacja na lata, no na taką średnią muzykę lat 80. Ale dużo ludzi będzie na to patrzeć i słuchać tego z nostalgią, tak mi się wydaje. Goła klata musi być, frędzle, ale sweterek wygrywa wszystko. I wąs. Uwielbiasz, gdy jest słodko, uwielbiam, gdy jest mocno. Mam nadzieję, że nie znikniesz o północy. Zostań, tu zostań. Ale twoje oczy w kolorku Amaretto robią do mnie rzeczy, których nikt nie robił wcześniej. No k***a, to naprawdę jest lepsze niż disco polo.
jest przynajmniej śmieszne. Ale nawet muzycznie jest, kurde, lepsze. Chociaż ten refren, on mi przypomina dwie piosenki. On mi przypomina przebój z lat 2000 bodajże, może troszkę później. W lejse. Dragonstadting Day, jakoś tak się to nazywało, nie? I taki vibe ma, troszeczkę pierwsza fraza refrenu, a druga fraza refrenu ta to ona mi się kojarzy z, nie wiem jaki to jest zespół i też to była piosenka stworzona absolutnie dla jaj. O jakiejś lasce, która, przepraszam za to zdanie, ale no tak było w tekście, która ma ryja jak kopara, coś takiego, nie? Więc jakby tak zlepić te dwa refreny, to wychodzi nam w kolorku amaretto, nie? Ale oczywiście takich piosenek na tych nutkach było tysiące, nie? Także nie ma się tu co, ja się nie przyczepiam, że to jest plagiat tamtych dwóch pozostałych utworów, bo tamte dwa pozostałe numery można by powiedzieć, że było plagiatem tysiąca innych. Vibe tego teledysku mnie bawi, mnie śmieszy. Być może dlatego, że jestem stary i pamiętam troszeczkę telewizję z tamtych lat, jak przez mgłę, ale jednak pamiętam, chociaż u nas lata 90. wcale dużo lepsze nie były niż to, co widzimy tu na załączonym obrazku. Oczy w kolorku amaretto widzą we mnie coś, Te green screeny, czego nikt nie widział. te wizualizacje, naprawdę. Czego nikt nie widział. Green screen rządzi. Ale twoje oczy w kolorku amaretto robią we mnie rzeczy, których nikt nie robił wcześniej. Oczy w kolorku amaretto widzą. Oczywiście ten jego akcent wschodni bardzo mocno to przyrysowuje i to jeszcze dodaje jakiejś takiej zabawności temu wszystkiemu, że on tak zaciąga, nie? Mnie to bawi, wywołuje to uśmiech na mojej twarzy, jak tego słucham, jak to oglądam. Strasznie dla mnie gość jest likeable. Chętnie bym z nim wypił kawę. Gdybym pił alkohol, to bym poszedł z nim na piwo. Coś, czego nikt nie widział. Czego nikt nie widział. I to chyba też taki łach troszeczkę z tych muzyków z teledysków disco-polowych, którzy udają, że grają na jakichś instrumentach, o których nie mają pojęcia, nie? Bo to też było powszechne i też bardzo zabawne. Naprawdę nie wiem, dlaczego to nagrywam. Ale wydawało mi się, że to będzie dobry odcinek. Jestem bardzo ciekawy, jak wy do tego podejdziecie. Na przykład powiecie, nie, moimi uszami się skończyło. Co on wrzuca w ogóle? Co to są za rzeczy? Co to są za treści? Jeszcze, żebym mógł to uzasadnić, że robię to pod kliki, no to spoko, nie? Ale no nie robię tego dla klików, nie? Ale naprawdę mam przeczucie, że ta piosenka może się spodobać naszej publiczności. Właśnie taka jako żart, nie? Ja lubię od czasu do czasu, jak ktoś sobie w ten sposób z muzyki robi jaja. Oczywiście nie każdy muzyk potrafi to zrobić. Nie każdy muzyk ma do tego aparycję, nie każdy muzyk ma do tego poczucie humoru, nie każdy muzyk ma do tego odpowiednią osobowość. Ale nie o tym. Słuchajcie, mi się ta piosenka na pewien perwersyjny sposób podoba. Nie wiem dlaczego, bo melodia jest po prostu jaka jest, tak? Czyli słyszeliśmy ją milion razy. Czy jest to na tyle śmieszne, żebym boki zrywał? Z jednej strony nie, ale z drugiej strony połączenie tej nostalgii do tych lat minionych i tych śmiesznych piosenek, które w tamtym czasie się pojawiały i teledysków, wzbudza we mnie jakieś takie pozytywne emocje, które ewidentnie wyrażają się uśmiechem na mojej twarzy. Wiem, że przekrój wiekowy moich subskrybentów jest od 18 do 60 plus i na pewno niektórzy z was będą kojarzyć, o co mi chodzi, a być może ci młodsi sobie pomyślą, co za debil, nie? Nie wiem. Także z taką myślą was zostawiam. Na takiej myśli zakończę. Nie będę dalej brnął w ten temat, bo tu nie ma za bardzo co opowiadać. Na pewno nie będę pana analizował pod względem wokalnym, nie będę też analizował piosenki pod względem kompozycji czy aranżu, bo wszyscy wiemy, że to są tylko jaja. A wy jak myślicie? Pan Savian zagra na Sylwestrze w Zakopanem, czy nie zagra? Koniecznie napiszcie w komentarzach. Na dziś to już wszystko, ale jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego fantastycznego kanału, to serdecznie zachęcam do tego, żeby to zmienić. Do it! Jeśli film wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Jeśli wam się nie podobał, dajcie łapkę w dół 2 razy. Ja będę elegancko zadowolony, wszyscy będziemy elegancko zadowoleni. Ja jestem Paweł, mówiłem do was z mojego dużego pokoju. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Cześć!